Ale z boczuszki. Ty, no nie wiem, zespawnowałem się w tej symulacji. Say, come on, shake your bamba. Jesteśmy na Tokyo Drift, Underground Meet, Fast and Furious Need for Speed. Cześć, jesteśmy na Tokyo Auto Salon. Przyjechaliśmy do Japonii po to, żeby zobaczyć, czym różnią się najlepsze imprezy motoryzacyjne na świecie. Byliśmy w Vegas, byliśmy w Essen, teraz pora na Tokio. Zobaczcie, co się dzieje. Back too close, you ain't even know me. Trust my brothers from way back from the north. It's me and Dior, spend it like they owe me. Spotkaliśmy się ponownie z naszymi przyjaciółmi z Liberty Walk, którzy w zeszłym roku odwiedzili nasze wydarzenie. Świetna okazja. Trafiliśmy na dwie niesamowite odsłony nowych projektów, Lamborghini Countach i Baby F40, znany też jako, co to za model? Mazda AZ, przerobiona na taki KitKar, w sumie licencji trochę i tak jak przerobili chłopaki wcześniej Mercedesa G-klasę, zbudowali mniejszą G-klasę w oparciu o Suzuki Jimny, tak tym razem Mazda AZ stała się podstawą do zbudowania mniejszej wersji Ferrari F40. Do tego na nowo okrojone F40, Tak jest. skierowane oryginalnymi kolorami samochodów wyścigowych. Digi Pewnie LM, prawdopodobnie LM. masa ludzi zebrana wokół nich. Wszyscy są ciekawi, czym nowym zaskoczy Liberty Walk. Marka rozwija się tak dynamicznie, że mają swój regularny piętrowy sklep, centrum Tokio. Super ciekawy projekt, w ciekawym kierunku się rozwijający. Ponownie jakiegoś tam rodzaju inspiracja. Gotta stay select, don't come around to me, better come correct. Different lives that we lead, I'm in. Ostatni projekt Kazukiego z Madlane. Kazukiego mogliście poznać w Polsce w 2019 roku, kiedy przysłał do nas swoją Testarossę. Ostatnie 3 lata poświęcił na budowę tej repliki Porsche 935, czyli Kremera. Wycięli front, wycięli tył, wjechała konstrukcja rurowa, na tym osadzili body kit, który musiał być odbudowywany na bazie Kremera z tego powodu, że chłopaki robią to, co my robimy też w Europie. Najbardziej inspirują się i najbardziej podobają mi się rzeczy, które są dla nich niedostępne, są europejskie. Nie mają dostępu do części, musieli prefabrykować od nowa cały front samochodu. Udało im się kupić w Anglii tylne poszycie Kremera. Dużo łatwiej byłoby to zbudować w Europie na oryginalnych częściach. No, ale też jakość tego samochodu nie przypomina niczego, co znamy z aut wyścigowych z tamtego okresu. Oryginalnie to auto powstało do grupy 5. W 1979 roku udało mu się wygrać Le Mans jako jednemu z 2 samochodów, które kiedykolwiek nie były w kategorii prototypów, a wygrały Le Mans. Więc super dziedzictwo, super legenda. Kazuki postanowił, że buduje to auto w Japonii. Kazuki jest dla mnie takim gościem, który czego nie dotknie, to zamienia to w złoto. I to jest taki samochód. Super jakościowa budowa, gdy daje życie do wnętrza. Chodźcie ze mną, zobaczcie środek tego samochodu. Mechanizm otwierania drzwi jest super ciekawy. Wszystko opracowane, poprawione. W oryginalnym Kremerze drzwi nie otwierały się w taki sposób, otwierały się jak w zwykłym Porsche, natomiast tutaj zostało to połączone z całym progiem, przez co wygląda to jeszcze ciekawiej. Także całe mnóstwo zabiegów, które Czyli tutaj normalnie było odcięcie. drzwi normalnie się otwierały. Także mamy całe mnóstwo zabiegów, które jeszcze bardziej sprawiają, że ten samochód jest ciekawszy, bardziej unikatowy. To, w jaki sposób poprowadzone są wloty powietrza, to też jest autorskie rozwiązanie Kazukiego. Wszystkie elementy ponownie przepracowane, opracowane, kształty, zakończenia. Porównałbym to do takiej jakości, którą możecie zobaczyć na autach Łukasza Pająka, czyli Pająka Carbonere. No super rzecz. I'm in Nike, check in a bag of Louis V. Two tone on my wrist, lights I'm in no sense, pop up for a minute, I swap on my. Znaleźliśmy 3 najbardziej wylizane GTR jak do tej pory. 2 razy R32, jeden full karbonowy, drugi również. Wszystkie auta w poszerzeniach, poszerzone podłuki tylne, przednie, masa z maszyn porobionych, modyfikacji. Wszystkie w takim torowym specu, torowo-streetowym
Fajnie było zobaczyć na żywo te samochody. Nigdy nie wiedziałem do końca z jaką jakością trzeba się mierzyć, próbując zbudować auto, które byłoby pełnoprawnym członkiem sceny JDM-owej. I tutaj mamy taki benchmark trochę dla tych samochodów. Gdzieś szukałem sobie punktu odniesienia do tego, jak mocno można zmodyfikować GTR-a, który jest takim streetowym samochodem. To odpowiedzią jest firma SS Active. Możecie sami zobaczyć w ogóle, co tu się wydarzyło. Wszystkie panele, wszystkie elementy nadwonia samochodu są wykonane z włókna węglowego, półka, całe wnętrze, od nowa wymodelowana zabudowa tylnej kanapy. Super ikoniczne rzeczy dla japońskiej sceny, że możemy sobie obejrzeć na żywo. Za nami stoi Mazda 787D, czyli tak naprawdę dowód na to, że zajawka na auta grupy C nie słabnie i firma Trakioto trochę stawia troszeczkę na wyższym poziomie, tworząc tylko przyrzenie laminatowe, panele rozbudowujące aktualną konstrukcję samochodu, a stworzyli całą konstrukcję rurową, całe chassis do tego, żeby można było stworzyć tego rodzaju kitcar. Dostajesz ramę, dostajesz kompletny pakiet laminatowego poszycia tego samochodu. Wystarczy go uzbroić w silnik, który dowolnie sobie wybierzesz wreszcie sprzętu i dysponujesz czymś, co wyznacza nowe standardy. Więc jeżeli ktoś marzył o takim samochodzie i chciałby mieć kiedyś auto grupy C, a nie ma 15 milionów złotych na to, to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Tools on my wrist, lights don't make no sense, pop up for a minute, I swap on my whip, Benzes and BMs, lights don't make no sense. AMG Brabus. Nieźle tak wygląda. I wszystko jest dostępne jako części aftermarketowe. Totalnie w japońskim stylu spasowane, pomalowane. Także idealnie wyglądające auto, praktycznie fabrycznie. Chcemy oglądać Maserati AC12. To jest coś, co chętnie byśmy sobie zobaczyli gdzieś w Polsce albo we Wrocławiu, najlepiej na evencie. Mimo wszystko, ponieważ aut powstała garść, rozsiana jest po kolekcjonerach, to nie jest najłatwiej do nas sprowadzić, ale mamy jakieś nowe kontakty, nowe pomysły. Możliwe, że wrócimy do strefy egzotyków, czy tam historycznych egzotyków u nas również. Orientujesz się, dlaczego tak mało powstało tych samochodów? Ja mam wrażenie, że one po prostu powstały, zaczęły być produkowane w takim bardzo słabym dla motoryzacji okresie kryzysu. Po pierwsze kryzysu, po drugie były to zawsze auta wizerunkowe jednak, które służyły temu samemu co udział marek samochodowych w wyścigach samochodowych, czyli tak naprawdę budowaniu siły marki, budowaniu tego, żeby klienci postrzegali markę jako jeszcze bardziej atrakcyjną i żeby sprzedawały się lepiej samochody, które były regularnymi, katalogowymi produktami dedykowanymi dla normalnego odbiorcy. No i każda marka potrzebuje swoje flagowe produkty. Regulamin dostępności też jest świetnym, świetną dźwignią do handlu, do sprzedawania rzeczy. I myślę, że też z tego powodu były produkowane limitowane nakłady. Z tego powodu powstało tylko tyle, ile powstało Ferrari F40. Z tego powodu nie wznawia się produkcji GTR R34, mimo że można byłoby i pewnie cały świat by na tym punkcie oszalał i dalej by te auta się sprzedawały. Niektórych rzeczy po prostu nie wolno dotykać, niektóre rzeczy mają być dostępne, mają być dla wybranych. Jesteśmy po raz kolejny na bardzo ciekawym stolisku samochodów segmentu, właściwie modyfikacji segmentu, którego ja w Polsce też nie spotkałem. To są samochody typu VIP, budowane na podstawie nowych modeli, czy to Lexusa, czy Toyoty, także typowo japońskich modeli i właściwie wyłącznie japońskich modeli samochodów, czyli małych vanów. To są samochody typu Toyota Alphard i wszystkie generalnie samochody przypuszczam 6-osobowe z tego rozmiaru. One raczej teraz w poprzednich latach, przynajmniej z tego co kojarzę i z poprzednich moich podróży do Azji, z reguły to były samochody, które nie były w żaden sposób postrzegane jako auta luksusowe. Natomiast tutaj w Japonii cała kultura i bogactwo motoryzacji pozwoliło na to, że te samochody zostały teraz są przerabiane na typowe limuzyny. Także mamy przerysowane bodykity, skrzydła, natomiast samochody są japońskimi odpowiednikami modyfikacji Maybacha w sumie. Gotta stay select, don't come around to me, better come correct. Different lives that we lead, I'm in a Nike check, in a bag of Louis V.
Po Tokio Auto Salon przeszliśmy prosto do Liberty Walk, głównego sklepu, żeby zobaczyć, jak wygląda to miejsce w dzielnicy premium marek, streetwearowych brandów, fajnych vintage shopów. Znajduje się właśnie taki sklep w Tokio i nie omieszkajcie go odwiedzić, jak będziecie mieli okazję tutaj być. Masz brudny obiektyw. A nie. I'm sorry. To jest filtr. Oddaj mu. Zawsze się na to nabiera. Możecie nawet sobie kupić małego Wataru Kato. Fajne miejsce do odwiedzenia. Jest taki stempel na mapie Tokio, kolejny motoryzacyjny, tuningowy. Wpadajcie, sprawdzajcie, czy jest tak fajnie, jak mnie się podoba. I love when you rage with me. I love when you stay with me. How long can you stand with me? How long can you stand for me? Oh, do you understand what we say to you? I'm on the drugs in the club. I love when you show love, when you show love, when you show. I love. Jesteśmy zaproszeni na, jak na razie chyba nieoficjalny meeting, na który ma przyjechać 100 samochodów z Tokio. Chłopaki z Korei, Raya z Koreą postanowili zrobić taki trochę undergroundowy meet w stylu lat 90. czy początku 2000, które się w Tokio odbywały regularnie. Przywieźli trochę sprzętu, swój sklep z merchem, podświetlili rooftop na jednej z galerii handlowych w środku Tokio. No i oczywiście zjechali się wszyscy najważniejsi ludzie, którzy generalnie dla nas chyba są w tym środowisku. Od Larry'ego Chena, który jest chyba najbardziej popularnym fotografem. Jest oczywiście Mike Koziel, który no nie wiem, był trampoliną pewnie dla wielu filmowców, robiących content motoryzacyjnych na całym świecie i pomógł im w ogóle pokazać, gdzie jest benchmark, dokąd należy pukać, w jakim kierunku iść. I tego rodzaju ludzi jest tutaj na razie 30-40, jesteśmy na takim powiedzmy before party i za chwilę zjeżdżają się wszyscy, będą też goście, pewnie kilkaset osób na ten parking trafi. A my doświadczyliśmy sobie zachodu słońca nad Tokio, przepiękną panoramę miasta. So, it's motherfucking insane. I love when I go up, cause I go up here all the time. I love all the time. In the crib, in the whip, on the down. And I'm flying, and I'm on the jet all the time. I'ma buy you fucking company and say your hard work for it down. I seen 2093 and fucking came back. Dzięki chłopakom z Korei Południowej, z Beaches One Universe, mamy na lokalnym spocie dwa bardzo wyjątkowe samochody. Jeden to koncept demo car, potencjalnie mógłby być określony mianem R36. Prawdopodobnie to demo nie wejdzie w produkcję, jest zbyt futurystyczne, chociaż wszyscy czekają na nowego GTR-a i byłoby fajnie, żeby coś z tego samochodu w nowym GTR-ze zostało. A za moimi plecami jest też jeszcze wyciągnięty z muzeum specjalnie na tego samochoda oryginalny silhouette, który jest też inspiracją dla oklejeń aut, które tworzą chłopaki w Liberty Walk. Te dwa auta nie pojawiłyby się na tym wydarzeniu, gdyby nie zaangażowanie, kontakty i ciężka praca chłopaków z Beaches, za co bardzo im serdecznie dziękuję, bo nie spodziewałem się, że takie gorące premiery będą miały miejsce też poza samym Tokio Auto Salon. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda spory spot na setkę, może 150 samochodów ściśle wyselekcjonowanych. Świetne zestawienie, w sumie cała esencja tego, jak sobie wyobrażałem japońską scenę samochodów tuningowanych. Zaczynając od samochodów driftowych, przez samochody kultury Sudoku, przez tak świeże i tak świetne egzemplarze właśnie z Właśnie, także mamy tutaj doskonały przekrój tego wszystkiego i to jest właśnie taka rzecz, jaką sobie tutaj wyobrażałem zobaczyć. Właśnie muszę powiedzieć o Sudoku jeszcze, bo to jest pierwszy raz, w życiu, kiedy mogłem zobaczyć na żywo te samochody. No i opadła mi szczęka. Nie spodziewałem się, że to jest tak mocna rzecz, w sensie, że jest też tak konsekwentnie, ciekawie dowiezione, to wszystko poeksponowane, super małe koła, mega poszerzenia, wszystko jest kosmicznie przerysowane, wszystko jest inspirowane mangą. Jeżdżą tym pewnie 50-letni plus faceci,
Wyobrażam sobie, jakby to było mieć takiego super starego, który zabiera mnie udziałem tej koku i wjedzie w takim samochodzie. Mocne kolejne raz różnice kulturowe pomiędzy tym, co mamy u siebie i co zobaczycie tutaj. Szymon, nazwiska nie znam. Gajtrowicz, Sajtrowicz, Danny. Tani. Ty, no nie wiem, zespawnowałem się w tej symulacji. Myślę, że wszyscy tutaj nie wiemy, co robimy. Ole, patrz. Słuchajcie, poważne zdrowie. Ale przecież to już jest nad pikiem, prawda? Can you see me? Oh, no, yeah, yeah, yeah. Girl, I'm in your city. Know you heard about it, let me get it on T. And you know I'm holding out for the G63. Especially when the Louis and the VV. Ride them on the city. Know you heard about it, let me get it on T. And you know I'm holding out for the G63. Co powiesz? No jest mocna, jest super. Jest poprawione są elementy, które mnie denerwują w tym aucie. To co nim nie gra jest tutaj zrobione. Jest super czyściutkie. To jest taki plan totalny minimum, ale no nie ma szans na totalny minimum, więc jestem już zadowolony, źle nie będzie. Ciao, bambu. Ciao, ciao, bambu. Say, come on, shake your bamba. Teraz lecimy na underground, po prostu na jakiś spocik w parkingu podziemnym. Także zobaczymy, co się będzie tam działo. I teraz patrzcie, robię taką sztuczkę, że przykryłam kamerę, odkrywam ją i jesteśmy w tym miejscu. Robimy tak? Let's go. 3, 2, 1. All the greed and the lust, Cause you want a piece of the pie, All that shit is bleeding me dry, I don't want your peace in the voice, Hold it down for me, Niggas act like bitches all the time. These days, I ain't even gon' lie, don't let me down. I've been throwing these hundreds on a dime. W skali od 0 do 10, jak oceniasz to R33? To można na 1? Można. To nie chcę na 1. Nie lubię R33, więc 9 na 10. No bo Masz farta. temu autu nie można na nic zarzucić na dobrą sprawę, nie? Jeszcze ma karbonową maskę, ja jestem gigafanem karbonowych masek. Ale mnie nie stać. Dziękujemy panu Mr. Seksiak za recenzję. Ej, ziom. On daje 9 na 10 temu R33, bo nie lubi R33. Aha, no to nie, to ja mu daję takie 8 na 10, ale nie dlatego, Ale że sam nie mam wiem, R33. To powiedział Larry Chan. Dalej dawaj, Mr. Seksiak, opowiadasz. Nie no, to trzeba obejrzeć vloga Larego Chana w tym samochodem, bo jest po Dobra, prostu tylko miazga. zaciekaw ludzi, żeby obejrzeć go. Że to auto jest całe z karbonu i ma tyle downforce'u, że podnosiło kamienie na autostradzie i rysowało lakier i prawie że wybijało szyby w autach, które za nim jechały i go goniły. No tutaj wygląda o wiele korzystniej niż wczoraj na dachu. Jesteśmy na Tokyo Drift, Underground Meet, Fast and Furious Need for Speed. Zaczynamy jeszcze zarymować. Jesteśmy w parkingu podziemnym, padliśmy sobie na lokalnego spota. Przyjechało może z 200 furek i tak się złożyło, że przyjechał też cały świat, jeżeli chodzi o media motoryzacyjne. Obok stoją chłopaki z Kunigana, Kaiza, Autofines, która jeszcze? Mike Stany. jest Stany, Night Ride. Night Ride, Night Ride, to jest All Trace. All Trace. I są generalnie wszyscy. I jesteśmy też my. To jest dokładnie. To jest... Aleks Grabowski. Mike Koziel. Szybko przebiegliśmy sobie wokół samochodów, Kacper trochę ponagrywał. Ale głośne. 3 słowa na do widzenia. Dziękuję wam bardzo. Bo wczoraj mieliśmy okazję trafić do Łomży, którego było bardzo warto trafić, aczkolwiek zawsze coś kosztem czegoś. Przegapiliśmy Dajkoku, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję tutaj wrócić. Spotkaliśmy się ze Stanem, ogrywa jakieś dwie driftówy sobie jeszcze pod zamkniętym parkingiem. Jedziemy sobie trochę poszlować w centrum, wieczorem było umówione spotkanko i nagrywki. Ciekawego. Kacper znalazłem. Ja jestem priceless. Na Altrace. Ja jestem priceless. Tam mam secik dla ciebie cały za tobą. Gdzie? Aha, tu? Patrz. Sport
sports car. Znajdź. Club America. Ale mocne, ta naszywka Boza jest kozak. Jak ty się jarałeś breakiem od młodego, to nie jarałeś się Bruce'em Lee? Ja się jarałem na maksa. Bruce'em Lee to jest moja epoka, ja jestem starym dziadem, chłopie.